Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić na bardzo przyjemną, delikatną gimnastykę obręczy barkowej, która przyda się, jeżeli masz problemy z barkiem, bólowe barku, nawet może jeżeli masz zamrożony bark, bo to będzie bardzo łagodna, delikatna gimnastyka i zawsze możesz ją dopasować do siebie. No jeżeli masz bóle szyi, szyjnego odcinka kręgosłupa, karku, to z pewnością ta gimnastyka jest także dla Ciebie. To zaczynamy od rozgrzewki. Czyli powolutku robimy uniesienie rąk i obniżanie, choć tutaj rozgrzewka to jest jednocześnie ćwiczenie. Upilnujemy tego, żeby to robić z czuciem, równiutko. Jeżeli masz ochotę, możesz do tego dołożyć oddech i tu wziąć wdech, a tutaj wziąć wydech. Robimy bardzo niedużo, ale jeżeli chcesz, to możesz już tutaj dociągnąć ramiona w dół. Wdech i wydech i tutaj jest ściągnięcie łopatek w dół, może też troszeczkę w tył. Więc takie proste ruchy, ale można je wykonywać byle jak, a można je wykonywać bardzo dokładnie. Przy okazji to jest trenowanie sylwetki, więc wykonujemy te ćwiczenia, stoimy prosto, głowa wyciągnięta ku górze i tak jak tutaj w tym ćwiczeniu, lekko wręcz ściągamy łopatki. Spokojny wdech, wydech i wykonujemy ruchy przód, tył, barki do przodu, do tyłu, głowa się nie rusza, głowa jest w kompletnym bezruchu, nie robimy tutaj do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, tylko głowa się nie rusza. Pełna kontrola nad obręczą barkową. No, w tym zestawie będzie skupienie nad obręczą barkową. Tu też można robić oddychanie. Bardziej specyficznie wydech przy zamykaniu klatki. I wydech przy zamykaniu klatki. I wydech. Chwilę rozluźnienia. Lekkie skręty w jedną, w drugą. Taki delikatny wiatrak. Ja bym chciał pozostawić po tym ćwiczeniu Ciebie z takim odczuciem luzu. Trochę porozciąganych tkanek, ale też takiego lekkiego przepracowania mięśni, bo trochę też mięśnie będziemy używać. Krążenia ku przodowi. Zaczynamy od tych dużych grup mięśniowych, bliżej tułowia. Za chwilę będziemy pracować bliżej stawu ramiennego, będziemy poruszali już stawem ramiennym. Parę ruchów ku tyłowi, parę ruchów ku przodowi. Ilość nie ma tak dużego znaczenia. Chodzi o to, żeby te tkanki rozruszać. Tkanki między łopatkami. Hop, znowu pewnie lepiej zaakcentować bardziej te ruchy ku tyłowi, ku dołowi. Znowu chwila przerwy. Można zrobić teraz drobny marsz i zwrócić uwagę na wymachy ramion do przodu. Hop. Do przodu i do tyłu. Wiele osób w dzisiejszym świecie nie maszeruje w ten sposób, oczywiście poza osobami, które trzymają tutaj kijki, natomiast wiele osób gdzieś trzyma ręce z tyłu, z boku, w kieszeniach, coś niesie i rzadko tutaj ta obręcz barkowa pracuje w ten sposób, dając niejako rozluźnienie szyi, więc to jest bardzo fajne. Więc teraz jeszcze chwilę, no jeszcze parę wymachów, spokojne oddychanie cały czas. Spokojny wdech nosem, ale też spokojny wydech nosem. Oddychamy fizjologicznie przez nos. Nie ma tutaj potrzeby teraz wypuszczania jakiejś dużej ilości szybko powietrza przez usta. Jeszcze chwilę takich wymachów. Z takim skrętem tułowia można większy skręt tułowia zrobić. Uspokojenie, zatrzymanie i teraz robimy skręty. Rotację zewnętrzną i wewnętrzną w stawach ramiennych, czyli tułów i barki się nie ruszają, łopatka się nie porusza, poruszany jest tylko staw ramienny. Hop, czyli skręcenie dłoni na zewnątrz, do środka, na zewnątrz, do środka. No i teraz jeżeli masz jakiś problem z barkiem, to któraś z rotacji może być ograniczona, może obie, więc robimy to z wyczuciem. Jak to mówię w mikrogimnastyce, czasami warto troszeczkę tylko sprawdzić, wycofać się. Znowu stoimy prosto, rotacja do wewnątrz, na zewnątrz. Rotacja do wewnątrz. Jeżeli czujesz, że jest jakieś ograniczenie, może nawet dyskomfort, ból, to nie dochodź do tego momentu.
idziemy na zewnątrz. Jeżeli w ogóle rotacja Cię któraś boli, to wykonaj tylko ruch rotacji na zewnątrz i powrót. Czyli takie skręcenia rąk w jedną stronę, skręcenia w drugą. To już się odbywa w stawie ramiennym, więc poruszamy tutaj stożek rotatorów barku. Znowu może luźne wymachy, swobodny oddech, czyli tak trochę maszerujemy sobie w miejscu. Teraz będziemy robili ruch zgięcia i wyprostu. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to żeby to nie było w barkach, czyli że nie unosimy ręki barkami. Jeżeli masz ograniczenia zakresu ruchu, to niech to będzie jakościowe do momentu, w którym to jest komfortowe. Czyli robimy zgięcie i jeszcze z takim wyciąganiem ręki. Tak byśmy chcieli tam coś sięgnąć, tam dalej coś sięgnąć. Powolutku unosimy rękę z jednoczesnym wydłużaniem, wyciąganiem tej ręki aż ku górze. 180 stopni można jeszcze rękę wyciągnąć, jeżeli masz takie możliwości. Jeżeli masz taki zakres, to tu jest Twój koniec. Powyciągaj trochę do góry i powolutku wracamy też łagodnie, delikatnie, z takim odczuciem, z chęcią wyciągania tej ręki i idziemy do wyprostu. To samo, tak byśmy chcieli tam coś sięgnąć i powolutku powrót. Idziemy na drugą stronę, czyli to samo. Powoli unosimy tą rękę i ją wyciągamy. Staramy się tułów trzymać prosto. Po prostu jest bark wysunięty w przód. Wyciągnięcie ku górze. Da radę. To jeszcze jakieś wyciągnięcie ręki. Byśmy chcieli coś sięgnąć na górze i powolutku powrót. No tu może być wyzwanie. Myślę, że w tych ćwiczeniach też troszeczkę chodzi o kontrolę tego, co tu się dzieje. I no jeżeli masz niepełne zakresy, to pewnie nie będzie wyglądało to jak u mnie, że jest praktycznie od pełnego zakresu do pełnego zakresu, od pełnego zgięcia do wyprostu. No to będzie najwyżej stąd, ileś dotąd, ale niech to będzie jakościowe, czyli proste plecy. Dobra, tam wyciągam, trójgłowy wtedy się będzie bardzo mocno napinał, rozluźnienie. I teraz może będziemy robili to obustronnie. I tu co bym chciał pilnować, nie konkurs kto wyżej, kto dalej. Nikt teraz Cię nie podgląda w czasie wykonywania tych ćwiczeń, więc nie chodzi o to, żeby się wygiąć w lędźwiach, tylko tu zostaje prosta sylwetka. Jeżeli naprawdę to jest koniec Twojego zakresu ruchu, to skup się na wyprostowaniu i wyciągnięciu tych rąk jeszcze tam od siebie w stronę sufitu. Hop, wyciągnięcie. No a jeżeli masz w miarę pełne zakresy, to możesz się powyciągać, wręcz poprzeciągać te ramiona ku górze i powolutku powrót. Dobra, na pewno jakieś potrząsania się przydadzą, uspokojenie oddechu, hop, bo tutaj często wchodzi skupienie i wbrew pozorom można naprawdę mocno te ruchy wykonać. Więc jeszcze chwilę rozluźnienia, skręty w jedną, skręty w drugą, spokojny oddech i za chwilę przechodzimy do następnego zadania. Teraz przechodzimy do odwodzenia, ale nie chciałbym, żeby to było podnoszenie jak hantelki, tak beznamiętnie, ale też, żeby nie było wysuwania głowy, unoszenia barków, więc prosta sylwetka, cofnięta broda, lekko ściągnięte łopatki, a te ruchy wykonujemy z taką lekkością i gracją, niczym jakiś ptak, może orzeł lecący. Też można tutaj spokojnie oddychać. Niekoniecznie to musi być wdech, wydech, bo byłby strasznie szybki. Więc tutaj też te ruchy można w miarę, jak czujesz, przyspieszyć, pobawić się w latanie. Można by było nawet dołożyć do tego lekki przysiad niewielki, żeby w tym była jakaś płynność. I myślę, że już czujesz, że mięśnie też w tych prostych, łatwych ćwiczeniach pracują. Znowu chwila lekkich skrętów, spokojnego oddychania. Poruszamy barkami w różnych wymiarach, w różnych kierunkach, w różnych płaszczyznach. Jeszcze jeden swobodny wdech, swobodny wydech. I teraz robimy wyciąganie na boki. No jeżeli nie masz pełnego zakresu i ta jedna ręka może nie jest tak wysoko, to można wyciągać się w bok, ale robimy teraz wyciąganie w bok, czyli ręce na jednym poziomie i robimy wyciąganie. Można pójść stopami też, wychylić się całym tułowiem,
Całym tułowiem w jedną stronę wyciągnięcie, wyciągnięcie. W drugą stronę wyciągnięcie, wyciągnięcie. Wyciągnięcie, wyciągnięcie, hop. I tutaj staramy się sięgnąć, 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 sięgnąć. Może stóp nie odrywać. Niech stopy będą na podłożu przyklejone. Hop, wyciąganie, jeszcze jedno, dwa powtórzenie, bo tutaj mocno naramienne pracują, trzymając tą pozycję. I rozluźnienie. I tu też można zrobić wdech i powolutku wydech, tu już z oddychaniem. Uniesienie spokojne ramion i wydech powolny, powolny, powolny. Można pełniejsze to oddychanie zrobić, robić wydech ustami. I powolutku wydech, wydech, wydech. Teraz będziemy wykonywali ruchy rotacyjne, tak ja bym powiedział dosyć funkcjonalne, związane z jakimś myciem. Tylko wiadomo, że mylibyśmy w małym zakresie. A chodzi o to, żeby użyć pełniejszego zakresu, żeby nie używać, jeśli chodzi o ten kompleks barkowy, całego barku i może w ten sposób, jak to niektórzy myją, używać barku, tylko właśnie nie poruszać za bardzo obręczą barkową, a pracujemy teraz stawami ramiennymi, pracujemy nad rotacją. Więc czy to jest jedna strona, czy chwilę druga strona, czyli hop. Do środka rotacja wewnętrzna, rotacja zewnętrzna i też możesz się pobawić, łokieć blisko ściany. Możesz się pobawić, sprawdzić, na ile możesz zrobić rotację wewnętrzną, na ile rotację zewnętrzną. Jedna, druga ręka. Czyli parę takich skrętów. To chwilę jedną ręką, to chwilę drugą ręką. I znowu powrót do drugiej strony. Hop, malujemy. Teraz może w różnych miejscach. Teraz może z jakimś skrętem. Hop. Czyli żeby w różnych sytuacjach poćwiczyć te rotatory w jedną, w drugą stronę. Oczywiście w miarę możliwości. Więc jeżeli nie masz dużego zakresu, to może się okazać, że ta praca będzie wyglądała w ten sposób i się nie łam. Ćwicz sobie doskonale tego typu rotacje. Jedna strona, druga. Jak czujesz, że musisz opuścić rękę, żeby odpoczęła, to ją opuść i lecimy tutaj z rotacją. Tak samo można się bawić bokiem, czyli stanąć sobie bokiem i bokiem tą rotację wykonywać. Hop. I to samo na drugą stronę, czyli też jedna rotacja i druga. Chwila relaksu i teraz też naprzeciwko siebie ściana, wyciągnięta ręka, opieramy się i w ten sposób wykonujemy skręty. W jedną stronę, w drugą. Można powiedzieć, ja mam takie odczucie, że jest większy opór, można nawet się troszeczkę oprzeć, hop, i zrobić z takim skrętem. Więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie oparcie się o drzwi, żeby tej ściany swojej, jeżeli masz taką białą jak ja, nie pomazać. I to samo, druga strona jest lekkie oparcie, więc już będzie trochę oporu. Jak przy pompce jest wypchnięcie, pracuje dzięki temu mięsień zębaty przedni, hop, i powolutku skręty w jedną, skręty w drugą. Jeżeli czujesz, że możesz tylko takie skręty zrobić, no to zrób małe skręty. To nawet czasami dla niektórych sam fakt tego, co ja teraz robię, podpierania, to już jest ćwiczenie. Nie? Czyli jest podpieranie, to już jest ćwiczenie. No i teraz automatycznie stąd przechodzimy do rozciągania. Czyli dłoń przyłożona, bark nisko. Przy okazji będziemy mobilizować splot ramienny, więc jeżeli miewasz jakieś mrowienia, drętwienia, kapitalne ćwiczenie. Będziemy rozciągali mięsień piersiowy, przednie aktony mięśnia naramiennego. Hop, może troszeczkę skłon do boku. Więc teraz łagodne, delikatne rozciąganie. Ja bym to nazwał nawet rozluźnianiem. Niewielkim rozciąganiem. Hop, czyli bardzo łagodnie, delikatnie. Poczuj to rozciąganie. Więc jeżeli nie możesz mieć tak naciągniętego nadgarstka i barku, to weź może niżej, troszeczkę do tyłu, ale żeby poczuć, że tam te tkanki są wydłużane. I na drugą stronę, czyli też tam jest chwyt, skręcenie, głowa do boku, bark nisko. Poczuj rozciąganie, swobodnie poddychaj. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji,
pokołysz się, pogłęb ten ruch, wyjdź z tego ruchu, czyli zwiększ rozciąganie, bark niżej, głowa do boku, żeby chwilę porozciągać, drobne rozluźnienie. Jeszcze można chwilę pootwierać klatkę w ten sposób, podobne do tego ćwiczenia przed chwilą z lekkimi skrętami w jedną i w drugą, czyli barki nisko, dłonie rozciągnięte, otworzone, hop, drobne skręty w jedną, drobne w drugą. Czujesz, że nie możesz mieć wysoko rąk? To weź ręce niżej, hop, i z dłońmi ułożonymi niżej, takie delikatne skręty na prawo i na lewo. Teraz mięsień naramienny, czyli złap łokieć, tak jak na temblaku, niby ręka na temblaku i rozciągamy tylny akton naramiennego, trochę mięsień nadgrzebieniowy, więc to nie jest prowadzone w ten sposób, tylko bark jest nisko, po brzuchu, można powiedzieć, dosłownie ręka jak na temblaku i rozciągamy te tylnoboczne aktony, trochę mięsień nadgrzebieniowy, jedna strona, druga strona to samo, czyli chwycony łokieć, on ma być luźny, no mogą być takie, jak ja przed chwilą pokazywałem, ale wygodnie jest mieć rękę jak na temblaku, rozciąganie tylnobocznych aktonów mięśnia naramiennego, trochę mięśnia nadgrzebieniowego. Spokojnie oddychając, jeszcze można wykonać parę skłonów do boku, żeby porozciągać tkanki. Tutaj hop, na górnej stronie barku, na bocznej stronie szyi, czyli skłon do boku, bark nisko, chwilę rozciągania. Jeszcze wrócimy na drugą stronę. Wszystko z wyczuciem, jakąś lekkością, dopasowaniem do siebie. Hop, druga strona. Można jeszcze jakiś swobodny marsz wykonać. No i teraz zawsze po takich ćwiczeniach to mi przychodzi myśl taka, że aż by się chciało pójść i ruszyć, bo tu fajnie wszystko rozluźnione, rozruszane. No i teraz by dobrze było tę wiedzę i te ruchy wdrożyć w praktykę, czyli pójść pomaszerować z tymi ruchami naprzemiennymi obręczy barkowej, z swobodnym, luźnym machaniem ramionami, bo to będzie niesamowicie rozluźniało przy okazji kark i bark. Można do tego typu zestawu ćwiczeń dołożyć ćwiczenia, które niedawno nagrywałem, poświęcone barkowi, gdzie pokazywałem, jak robić takie wahadło z dociążeniem, więc jak masz jakieś problemy z barkiem, to też może być dobry odcinek. Wypróbuj ten zestaw ćwiczeń. Wstaw go może do swojego harmonogramu raz w tygodniu, no bo dobrze by było może w inny dzień poćwiczyć szyję, w inny dzień może poćwiczyć biodro, może w jakiś dzień wzmocnić nogi, może poćwiczyć kręgosłup cały, może lędźwie, a tego typu zestaw na przykład raz w tygodniu i regularnie ćwicz i zobacz za jakiś czas, jak będzie wyglądała Twoja obręcz barkowa, jak będzie wyglądał Twój kark i odczucia w tym obszarze. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym zestawie ćwiczeń, albo po prostu tak dla zasięgu, żeby ten materiał poniósł się także do innych osób, które chcą o siebie dbać i ćwiczyć. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, staram się regularnie nagrywać takie materiały, gdzie są może ćwiczenia, może troszeczkę jakiejś wiedzy, może trochę jakiejś motywacji. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!